Cześć Jakub, witamy wszystkich. Dzisiaj będziemy omawiać sprzęt, który Jakub testuje od dłuższego czasu. Jest nowy shoulder pad, który jest produkowany przez niemiecką firmę 2-in-1. Powiedz Jakub, jak po użytkowaniu, od miesiąca chyba użytkujesz? Tak, od miesiąca mam pad, jest rewelacyjny. Nigdy nie spodziewałem się, że pad może nie przeszkadzać w ogóle w noszeniu i trenowaniu. Jest ultra lekki, nie waży nawet chyba kilograma. Ruchliwość i mobilność w stawach barkowych jest taka, jakbyś trenował bez pada. Mówię, że jest wygodny, a przy ubieraniu jak to wygląda, bo szczerze mówiąc ja miałem trochę problemy z tym. Ubiór początkowo sprawiał mi problemy, natomiast trzeba się przyzwyczaić do tego, że jest oddzielna skorupa od tej całej kamizelki. Przede wszystkim powinno się założyć najpierw chyba tą kamizelkę, następnie zakładając skorupę z łatwością z tyłu ustawiasz pierwsze rzepy, następnie przyklejasz sobie je na barkach, klata. Tak naprawdę to jest wszystko i czujesz się, jakbyś był bez pada. Każdy pad dla mnie był taki niedopasowany po pierwsze, mimo że brałem mniej więcej rozmiarowo tak jak jest podług mnie, ale zawsze był problem właśnie z mobilnością, w swobodzie biegania, no i też ciężki był po prostu. A tutaj w tym jest no, idealna sprawa, bo jest nie dosyć, że jest idealnie ułożony pod moją sylwetkę, to w ogóle go nie czuć. Wydaje mi się, że cena warta tego sprzętu, ponieważ po raz setny mogę powtórzyć, wygoda jest naprawdę znakomita. I myślę, że dużo osób nie wie, że jego pad jest źle dopasowany albo myśli, że ten pad jest super lekki, super wygodny, a tak naprawdę jakby założył ten pad, to drugi odkłada na bok i w ogóle go nie dotyka. Leży na ciele idealnie, ruchomość jest bardzo dobra, w ogóle go nie czuć. Nie pokażę ile waży, bo nie jest to miarodajne, ale naprawdę jest wygodny. Z ciekawostek moim zdaniem, co można zauważyć, w większości padów, które wszyscy używają, brak na przykład ochrony tutaj od razu na żebra. W tym przypadku nie musimy używać żadnych dodatkowych koszulek. Tak, czy na Nike, jak wtedy nawet rozmawiałeś, że to jest takie samo uczucie, jakbyś nosił koszulkę a masz pada, Hyperstrong. tak, masz pada tylko razem już wbudowany, także nie musisz dodatkowej koszulki zakładać. Tak, więc mamy większą strefę, gdzie jesteśmy zabezpieczeni. Wciąż jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, gdy będzie Jakub grał i dostanie te parę hitów, bo można zobaczyć, że powierzchnia, która tak zwanego plastiku, karbonu, jest o wiele mniejsza niż w przypadku klasycznych padów. Jedynie co kojarzę, SPX Ridla mają bardzo cienkie właśnie tutaj powłoki i no, są porównywalne wielkościowo. Ale tak naprawdę skorupa leży idealnie przy ciele. W większości padach jest tak, że jednak czuć, że klatka piersiowa się przesuwa do przodu i jest w środku luz, a tutaj tak naprawdę wszystko jest idealnie dopasowane do ciała. Weź obróć, jeszcze zobaczymy jak z tyłu leży. Możecie tak samo zobaczyć z tyłu, że tutaj mamy dodatkową powierzchnię, która chroni nas. Więc zawsze jak ktoś używał, miał krótkie pady, a nawet jak są w padach dla wide receiverów, tam jest zawsze wydłużony ten pad troszkę tutaj na dole i wtedy mamy tę dodatkową strefę, która nas zabezpiecza. Ocenicie sami jak to wygląda. Przy następnej okazji spróbujemy opowiedzieć jak wygląda sytuacja po kilku zderzeniach. Tak jest. I jak się czujesz, bo szczerze mówiąc to jest najważniejsza dla nas kwestia. I do następnego razu, do zobaczenia. Cześć. Cześć.